Witajcie Torniczycy, patch 742, był już jeden film nagrany, ale z tego co się okazało jest jeszcze 60, ogólnie oni wprowadzili 60 unikalnych sugestii, które gdzieś tam daliście na Discordzie Brokena, więc opisałem tak naprawdę może z 10 ich w poprzednim odcinku, a z tego co się dowiedziałem i z tego co się okazało, no to jest ich znacznie więcej, dlatego też powstaje ten odcinek o patchu 742. No bo jednak są zmiany, które nie powinny być ukryte, z czego się dziwię, znaczy ukryte, zatajone w głównym artykule, bo wydaje mi się, że wiele osób na to czekało i wydaje mi się, że wiele osób będzie uradowane zmianami, które dodatkowo jeszcze zostały wprowadzone. Także szybko sobie przewertujemy, ja się postaram nie powtarzać z tymi, które już wam opowiedziałem w poprzednim odcinku, a poprzedni odcinek wyświetla się gdzieś tam po tamtej stronie w rogu. Dobra, przejdźmy sobie od razu do rzeczy, bo tych zmian trochę jest, a czasu jest nie za wiele. Postaram się to jak najszybciej wam przedstawić. Zmiany wynikające z sugestii graczy. Wprowadzenie szybkiego przenoszenia przedmiotów między oknami poprzez kliknięcie na przedmiot prawym przyciskiem myszki, czyli to już wiemy. Prawy przycisk myszki na item i on przeskakuje z lewej na prawą, z depo do sklepu, czy tam także szybka sprzedaż do temu podlega i tak dalej. Dodanie skrótów klawiszowych do szybkiego przenoszenia stosu przedmiotów. Shift plus prawy przycisk myszki, pominięcie okna wyboru ilości. Shift plus Alt plus prawy przycisk myszki. Bo tam był Shift, prawy przycisk myszki i Z. Otworzeniem okna wyboru ilości. Kolejne. Dodanie podpowiedzi z wyjaśnieniem dostępnych skrótów po najechaniu na ikony sprzętu, przedmiotu lub artefaktu do włączenia lub wyłączenia w ustawieniach. To jest to, co wam się tam wyświetla, jaki skrót użyć, do czego tam potrzebujecie. Dodanie automatycznego uzupełnienia slotów na przedmioty, takie jak np. manamer, inhibitor w oknach sklepowych, jeśli posiada się je w ekwipunku. Dodanie opcji natychmiastowego zakupu potrzebnego przedmiotu, takiego jak na przykład manamer inhibitor z poziomu każdego okna sklepowego, w którym jest potrzebny. Dotyczy przedmiotów możliwych do zakupienia u tego handlarza. Taki zakup będzie można włączyć na stałe, aby dokonywał się w sposób automatyczny. Nie będzie trzeba za każdym razem akceptować kupna. Dodanie możliwości zakupu większej ilości przedmiotów naraz u handlarzy. Zredukowanie ilości okien sklepowych w zakładce przetwarzanie do 2, przetapianie i rozbijanie, czyli teraz mamy w sumie dwie zakładki tak naprawdę, bo i orb, i set się odłamkuje, i set, i eskiś, i drify się eskuje, więc ułatwili nam to po prostu. Wyłączenie w depozycie cofania się otwartej zakładki ekwipunku do pierwszej strony, jeśli gracz kliknie na inny depozyt. No to akurat było uciążliwe. Zmiana systemu ładowania ekwipunku, to wiecie, mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Zmiana w maksymalnej ilości esencji potrzebnej do pojedynczego ładowania w stosunku do poprzedniego systemu. Sprzęt epicki, rzadki i synergetyczny. Zwiększenie maksymalnej dostępnej ilości ładunków na synergetykach. Esencja będzie dodawała tyle samo ładunków, co w przypadku sprzętu rzadkiego. Zmiany sposobu resetowania umiejętności i statystyk, to o tym też wiecie. PvE wyeliminowane, ta śmierć od biernych też wiecie, ataki też wiecie, zredukowanie ilości animacji zmęczenia też, udostępnienie w walce okien głównego UI, to też, rozszerzenie funkcji pokazującej statystyki dropa w osiągnięciach, będzie pokazywać również zdobyte epiki, to też wiecie, uwzględnienie posiadanych modyfikatorów buffów i debuffów wpływających na zużycie zasobów w podglądzie potrzebnych zasobów, które wyświetlają się po najechaniu na umiejętności w walce i w taktykach. W walce odświeżenie informacji nastąpi po rozpoczęciu kolejnej rundy. Jest to dosyć spoko, nie będzie trzeba obliczać sobie tego, ile to mniej więcej tam wyniesie, ile nam zabierze i tak dalej. Usunięcie przerywania odpoczynku, gdy gracz przemieszcza się pomiędzy oknami gildiowymi. Spoko. Umożliwienie wzajemnego widzenia się graczy na liście postaci i dodanie możliwości handlu w gildii niezależnie od budynku, w którym przebywają, czyli że tak powiem, ogólna wizja panuje. Umożliwienie opuszczania drużyny skrótem klawiszowym, domyślnie T, w budynkach gildyjnych, depozycie i na arenie. No tak było, że jak ktoś się wwalił w depozyt, to nie można było opuścić. Dodanie ikony informującej o zbliżającym się przepełnieniu plecaka pojawi się na ikonie ekwipunku w momencie, gdy plecak zapełni się w 90%. Dodanie ilości zajętej pojemności drifowej w opisie sprzętu, to też jest spoko, trochę ułatwi.
Nie trzeba będzie mieć wszystkiego w głowie. Dodanie informacji o bazowej szansie na uderzenie krytyczne i bazowej regeneracji zasobów w spisie efektów psycho. Uporządkowanie efektów psycho po rodzaju, ich spisie i poprawienie czytelności całego spisu. No i to jest spoko, bo tam było tak porozpierdzielane. Zmiana kolejności wyświetlenia rodzaju dropu w oknie podsumowania walki tak, by bardziej wartościowe przedmioty były na początku, czyli wszystko będzie od lewej do prawej. Z lewej git, z prawej szrot. Prosta sprawa. Dodanie natychmiastowej aktualizacji zasobów w podglądzie drużyny w momencie, gdy członek drużyny używa eliksirów. No, bo trzeba było spamić D. Czy już się ktoś spotował. Dodanie handlarza w garnizonie, dodanie wszystkich rodzajów inhibitorów do wszystkich handlarzy, czyli teraz Trentis i Alair już ma wszystkie inhiby, także z git. Dodanie opcji kupna imperiałów po 100 sztuk. Wprowadzenie, mi się wydaje, że devy to mnie słuchają podczas moich streamów. Wprowadzenie pola ochronnego dla handlarzy i obserwatora Glanchina w celu ułatwienia rozpoczęcia rozmowy. Kumulujący się przy tych NPC-tach gracze nie będą już mogli wejść bezpośrednio na nich. Już nie będzie przytulania się, że się kliknąć nie da. Umożliwienie edycji skrótu klawiszowego mapa świata, zmiana przeciwnika, stan uczestników walki, efekty uczestnika walki. Spoko. Wydłużenie i zrównanie czasu wygasania wszystkich instancji bossowych. Każda instancja wygaśnie po 15 minutach od wylogowania ostatniego obecnego w niej gracza. I o tym mówiłem. O tym wiele osób nie wie, bo to zostało tak jakby w cudzysłowie zatajone. Zmiana w instancji komandora. Pewnie wiecie, dlaczego zostało zatajone, bo tam jest dalej Broken Gold. Przywrócenie pojedynczych drużyn przeciwników na pokładzie kajut, poza ścieżką wyzwania, ale to zrozumiałe. Zmniejszenie trudności klucznika, zmiana animacji furii u marynarza Utoru na krótszą. Dotyczy również marynarza występującego na instancji admirała. Czyli wrócił stary komandor. Jak ktoś nie wie, kto to jest stary komandor, to ja nie będę mówił, ale niech wbije na streama, to może zdradzę rąbek tajemnicy, o co chodzi z tym komandorem i dlaczego tak się wszyscy nim jarają. Zmiana w instancji duchów żywiołów. I tu jest ogólnie idealny przykład, jak coś naprawić i spierdolić jednocześnie. Umożliwienie wyjścia przez instancję tą samą drogą, którą gracz wszedł. Czyli już nie musicie latać na duszkach dookoła, tam znowu przez podzamcze i tak dalej, przez cały grobowiec, tylko sobie wychodzicie tak jak żeście weszli, ale nie zostanie usunięty ten teleport, czyli jeżeli ktoś sobie będzie zrobił zły expa i chce szybko przelecieć na piwnicę w ruinach, to dalej może to robić. A więc wracając, zmiana instancji duchów żywiołów, umożliwienie wyjścia przed instancją tą samą drogą, którą gracz wszedł. Miejsce wyjścia poprzez portal zostaje bez zmian, zmniejszenie ilości drużyn przeciwnika na instancji, zablokowanie możliwości przebiegnięcia przez tunel. Gracz zawsze zginie, jeśli nie dezaktywował efektu odbierania PZ przez umieszczenie znaku Claudiusa w mechanizmie. I to jest właśnie przykład, jak coś naprawić i zepsuć. Także tak jak się cieszyłem z tych duszków, tak już się nie cieszę z nich. Zmiany w instancji Aqua Regis. Nie wiem, kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie, że dostaliście to info ode mnie szybciej. Mam nadzieję, że jesteście z tego powodu uradowani. Zmniejszenie wagi lasek do 1 i zmiana mechaniki ich dropienia na nielosową. Laska będzie dropić ze 100% szansą po 3-krotnym pokonaniu danego asystenta. Spadnie z drużyny tej osobie, która pokonała trzeciego. Czyli przyspieszenie Aquy. Zmiana instancji Tarula. Poprawienie AI przyzywania obstawy na Tarulu. Ich śmierć będzie sprawdzana na koniec rundy. Jeśli zgadza się z podaną kolejnością, to moby nie zostaną przyzwane i to jest spoko. Czyli na przykład mamy kolejność 1, 2, 3, 4 i zabijamy w rundę moby 1, 3 i 2, to w następnej nie zostanie przyzwany żaden. Jeśli zabijemy 1 i 3, to zostanie przyzwany 3. Zmiana mechaniki losowania delegata i zablokowanie możliwości omijania. I to jest ogólnie nerw bardzo duży według mnie. Profesja będzie losowana z puli profesji, które doszły do sali gniewu. Niezależnie czy po śmierci delegata ktoś będzie zalogowany czy nie, profesja nie będzie mogła się powtórzyć, jeśli raz została już wylosowana. Poprawienie błędu, w wyniku którego po wylogowaniu delegata za portalem wejście innej profesji nie powodowało przyzwania mocniejszych mobów. No i teraz ogólnie chodzi o to, że na przykład macie druida, który nie bije i macie ryca, który nie bije. Losuje wam ryca. Już nawet nie ma się co wylogowywać, bo wchodzi na przykład ryc, wywala się i jest szansa, że wam wylosuje druid. No i tak naprawdę zostaje jeszcze ewentualnie ostatnia szansa, bo macie 3 portale, więc no jest to trochę dosyć uciążliwe. Już nie będzie tak szybko tego robienia.
Dodanie wymagań do wejścia na instancję Tarul i Sidragi. W obu przypadkach nie będzie już można wejść niepełną drużyną albo z powtarzającą się profesją. Zmiana miejsca respawnu gracza po śmierci na instancjach Ichtion, Geomorph i Gartmok. Gracz wyląduje wewnątrz instancji zamiast w karczmie w Alair, szpitalu w Trentis. No i w końcu poszli po rozum do głowy. Bo ja nie chcę nic mówić, ile nowym graczom to utrudniało, że jak się wywalili, to tak naprawdę tracili już instancję, bo przecież tam się musieli przedzierać nawet do Gartmoga czy Ichtiona. No ale git, dobrze, że w końcu to zrobili. Teraz będzie na pewno większa ubijalność przez nowych graczy tych bossów. Przeniesienie wyjścia z instancji z GMO, z gór Koldów do lasu orków. Przyspieszenie Fiodora, też mi się to bardzo podobało. Fiodora dosyć mocno latam. GMO. Wyłączenie działania blokady drużyny w walkach z wrotami do Śmiercichy i czwórkami na moście prowadzącym do instancji Morany. Wydaje mi się, że to jest bardzo głupi pomysł, bo zrobi się jeszcze większy gnój na tej Moranie, ale zobaczymy jak będzie. Wprowadzenie możliwości wchodzenia ze stoku na podzamcze całą drużyną, jeśli wszyscy spełniają warunki, czyli po prostu od teraz możecie wejść na Morankę całą piątką, nie musicie się, że tak powiem, rozłączać, żeby tylko przejść zaraz tam przed Infernum. Poprawka w AI fanatyka fizycznego, nie będzie się już uwalniał z korzeni, jeśli ich na sobie nie ma. Usunięcie z AI łapki występującej na instancji władcy marionetek umiejętności wymuszenia ucieczki i zastąpienie ją okrzykiem bojowym. Czyli teraz już nie będą wam przede wszystkim pety uciekały, więc dalej można sobie spoko expić peta na początku na marionetce. Dodanie szansy na drop przedmiotów do czempionów. Odłok kleszcza, żywiciel Yeti, żywiciel jak i krwiopi, eteryczny proszek wisp i skóra olbrzyma gnawk. Podniesienie poziomu harpii i zrównanie zdobywanego z niej doświadczenia do takiego jak ma Gorgona. Spoko. Zablokowanie możliwości przejścia z sali sterowania do pracowni, jeśli gracz nie skończył przerabiania ogniw. Zabezpieczenie przed niechcianym przejściem. Git. Poprawienie eventu Obserwator. Flaki będą dropić do momentu zakończenia eventu, nawet jeśli wymagana ilość mobów do zabicia została już pokonana. Umożliwienie wykonywania daily questa Byczek Staśka przez całą dobę. Spoko. Dodanie automatycznego usuwania z plecaka bombard po wyjściu z instancji Admirał. Git. Zwiększenie szansy na pojawienie się kleszcza po użyciu toporka do sekwoi. To też jest spoko sprawa. Zwiększenie pola kliknięcia na grzyb. Nie mylić oczywiście tych kleszczy, że odłóg wam prędzej poleci. Zwiększenie pola kliknięcia na grzyby w jaskini olbrzymiej. Git, fajnie. Zwróćcie na to uwagę. Dodanie zielonego pola w wymarłej osadzie w miejscu, gdzie znajduje się NPC Somnus. Git. Dodanie drogi na skróty z domu Sołtysa w stronę karczmy Bayern, to są te schodki. Dodanie drogi na skróty z mostu w stronę instancji pod lodem na zamarzniętym jeziorze też spokojnie, trzeba będzie latać naokoło. Dodanie efektu palenia się postaci i utraty PZ po wyjściu w ognisko w garnizonie. Inne zmiany i poprawki. Zmiany w wyzwaniach. Obniżenie ilości i szansy na wylosowanie mniej popularnych instancji ze ścieżki wyzwania oraz zwiększenie szansy na wylosowanie Aquaregis i bossów spod lodu ze ścieżki poznania na ostatnich przedziałach poziomowych. Zmiana obejmie tylko nowo wylosowane wyzwania. Te sprzed aktualizacji zostaną bez zmian. To jest git. Usunięcie glifów bakalarskich z losowania w nagrodach za wyzwania tygodniowe na wszystkich przedziałach poziomowych. Dodanie możliwości wylosowania części na Selenę na poziomach 110+. Obniżenie szansy na drop glifu bakalarskiego i zwiększenie na trop trwogi na instancji jaskółka. I to jest piękne. To mnie bardzo cieszy, bo to jest bardzo duży buff dla jaskółki. Zmiany w dropie zwykłych przedmiotów na instancji Tarul. I to mnie martwi. Czy to jest taki nerw parci? Wydaje mi się, że nerw, ale ocencie to sami w komentarzach. Zmniejszenie szansy na wylosowanie glifu bakalarskiego na ścieżce przygody. Usunięcie dropu Reola na ścieżce wyzwania. Zmiana wag losowania innych przedmiotów w celu wyrównania potencjalnych zysków z instancji i służąca poprawie ogólnej ekonomii na serwerze. Niektóre zostały zwiększone, inne zmniejszone. Ja szczerze powiem, że mam nadzieję, że Reole i dźwigi nie zostały zmniejszone, bo troszkę się wkurwię. Zmniejszenie szansy na drop glifu arcymistrzowskiego. Trochę ich nazbierałem, ale chyba ich mam jeszcze mało. Usunięcie możliwości zablokowania graczowi drogi do bossa na instancjach Dół Zamku i Waldarok, jeśli reszta drużyny przeszła dalej. Przejście zamknie się tylko wtedy, gdy wszyscy obecni na instancji gracze przejdą.
Czyli chodzi o to, że ta brama na przykład na DZ się zamykała, jak tam już wszyscy weszli i na Waldku ta taka bariera zielonkawa się też tam zamykała. Zmiana miejsca, z których gracz dołącza lub których ucieka na wielu tłach walki, tak by droga nie kolidowała ze scenografią, powodując, że na przykład gracz uciekł w ścianę. Tego nie rozumiem, jak ktoś rozumie, to może mi wytłumaczyć. Dodanie mechaniki chodzenia i zmiany krainy w określonych godzinach do strażników w garnizonie, w zależności od pory dnia. Hofer Ennę, Ludwig Daron, Winebrucka i Amanna będzie można spotkać albo patrujący garnizon, albo w kwaterach i Staśka Bear. Inne pomniejsze zmiany i poprawki. Błędy. Poprawienie błędu z brakiem resetowania Daily Questa intruzji przez przedmiot, reset zadań codziennych. Poprawienie błędu ze zmianą losowych nagród za wyzwania tygodniowe, jeśli odłożyło się ich odbiór i nastąpił restart serwera, a o lala. Poprawienie błędu z podwójnym zaliczaniem zdobytego psychodoświadczenia z głównej nagrody wyzwań dziennych do wyzwania tygodniowego. Zdobądź psychodoświadczenie. Nawet o tym nie wiedziałem, że tak jest. Poprawienie błędu z brakiem zaliczenia umiejętności aura cienia do wyzwań tygodniowych. Wykonaj dowolną akcję w walce. Poprawienie critical error wskakującego w momencie, jak podnosiło się skrzynkę z wyzwania, trzymając jednocześnie kursor na tym wyzwaniu. Ok. Poprawienie błędu w wyniku, którego kompas wskazywał drogę do Bane przez instancję komandora. Też to miałem. I się wjebałem tego komandora. Poprawienie wizualnego błędu z brakiem wyświetlania po relogu na paskach zasobów tej części zasobów, które pochodziły z buffa gildyjnego lub tygodniowego. No jestem ciekaw. Poprawienie błędu, w wyniku którego można było ominąć cooldown zlecenia na smoczy oddech. Poprawienie błędu z możliwością dostania większej ilości modyfikatora w Delifie, jeśli obniżyło się jego poziom z końcowych poziomów i expiło ponownie. Przywrócenie prawidłowej wartości modyfikatora u graczy, u których była błędna. Aha. Poprawienie błędu z możliwością stworzenia legendy bez pokonania wszystkich bossów z listy. Poprawienie błędu, w wyniku którego nie można było stworzyć legendy z drugiego naprawionego epika, jeśli najpierw się naprawiło nowy epik, a dopiero później zniszczyło stary. Poprawienie błędu z czasową nieobecnością strażników kemenek po restarcie serwera. Poprawienie błędu z brakiem odświeżenia wagi i wartości przedmiotów w oknie handlu, jeśli gracz umieścił w nim większą ilość przedmiotów i część z nich cofnął. Poprawienie błędów w komendzie czyszczącej czatu, /clear, nie czyściła czatu od razu po użyciu. Ok. Podsumowując, najważniejsze info z tego to jest nerf buff Tarula, naprawa komandora i przywrócenie go do normalności. To są takie kluczowe rzeczy, których chciałem wam tutaj przekazać. Bardzo ci dziękuję, że dotrwałeś do końca. Zostaw łapeczkę, zostaw subskrypcję, jeżeli ci się oczywiście odcinek spodobał i wbijaj po inne info. Ja wam życzę dropa, link do Twitcha gdzieś tam. Trzymajcie się, na razie, cześć. Yo!